Wyobraź sobie metal, który przez lata był traktowany jak młodszy brat złota. Tańszy, mniej prestiżowy, często wyśmiewany przez wielkich inwestorów. Złoto było dla banków centralnych, bitcoin był dla buntowników, a srebro? Srebro było gdzieś po środku. Trochę inwestycja, trochę przemysł, trochę moneta dla ludzi, którzy nie mieli budżetu na złoto. Ale co właśnie jeśli ten zapomniany metal może stać się jednym z najważniejszych elementów nowego układu finansowego? Bo w ostatnich tygodniach w sieci pojawiła się bardzo mocna narracja. Według niej z kręgów związanych z nowym bankiem rozwoju BRICS miał wypłynąć dokument opisujący system rozliczeń handlowych oparty na surowcach. I najważniejszy szczegół brzmi tak. Ten system miałby być częściowo zabezpieczony fizycznym srebrem. Nie papierem, nie obietnicą, nie cyfrowym zapisem na ekranie, tylko fizycznym metalem. I teraz od razu trzeba powiedzieć jedną rzecz uczciwie. Nie mamy oficjalnego potwierdzenia, że ten dokument jest autentyczny. Nie ma komunikatu New Development Bank, że nie ma oficjalnej publikacji BRICS. Nie ma konferencji, na której ktoś wychodzi i mówi: tak, budujemy system oparty w 25% na srebrze. Ale sama idea, ona pasuje do większego trendu, bo BRICS od lat mówi jednym językiem. Mniej dolara, mniej handlu w walutach lokalnych, więcej niezależności od zachodniego systemu finansowego. I właśnie tutaj zaczyna się najciekawsza część, bo jeśli kraje takie jak Chiny, Indie, Rosja, Arabia Saudyjska, Brazylia czy inne państwa wokół BRICS chciałyby stworzyć system rozliczeń oparty na koszyku surowców, to musiałyby odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Co ma być zabezpieczeniem zaufania? Dolar? Nie, bo właśnie od dolara chcą się częściowo uniezależnić. Obligacje USA? Też nie, bo to nadal część tego samego systemu. Waluta cyfrowa? Za mało. Cyfra bez zabezpieczenia to tylko nowa wersja starego problemu. I wtedy pojawia się koszyk surowców. Złoto, ropa, gaz, miedź. Może zboże, może metale strategiczne i srebro. Dlaczego srebro? Bo srebro ma coś, czego złoto nie ma w takiej skali. Złoto jest przede wszystkim pieniądzem i rezerwą. Srebro jest jednocześnie metalem monetarnym i przemysłowym. Srebro jest w fotowoltaice, srebro jest w elektronice, srebro jest w samochodach elektrycznych, srebro jest w medycynie, wojsku, technologiach, bateriach, przewodnictwie. I to nie tylko metal do sejfu. To jest metal systemu i dlatego ewentualny ruch BRICS w stronę srebra byłby tak potężny, bo srebro nie leży sobie spokojnie w sejfach jak złoto. Srebro jest zużywalne, rozproszone, przetwarzane, wbudowane w gospodarkę. A teraz zobaczmy liczby. Globalna produkcja kopalniana srebra to mniej więcej 846 milionów uncji rocznie. Jeśli hipotetyczny system BRICS wymagałby zgromadzenia około 482 miliony uncji fizycznego srebra, mówimy o ilości równej około 57% całorocznej produkcji kopalnianej świata. To jest gigantyczna liczba. I tu trzeba zrozumieć jedną rzecz. Rynek srebra nie działa tak, że ktoś przychodzi i mówi: poproszę 0,5 miliarda uncji i dostaje fakturę. Nie. Takie zakupy trzeba robić po cichu, etapami, przez banki, pośredników, giełdy, rafinerie, kontrakty, magazyny, fundusze, firmy przykrywki, import, eksport. Dlaczego? Bo gdyby świat zobaczył, że kilka potężnych państw zaczyna agresywnie skupować fizyczne złoto, cena może nie iść do góry tak spokojnie. Ona mogłaby eksplodować. I właśnie dlatego ta historia jest tak niebezpieczna dla zwykłego inwestora, bo zwykły człowiek widzi tylko wykres. Cena rośnie, mówi: za drogo. Cena spada, mówi: to chyba koniec. Cena stoi, mówi: nic się nie dzieje. A wielki kapitał nie patrzy tak jak ulica. Wielki kapitał patrzy na dostępność. I teraz pytanie brzmi: czy srebra naprawdę jest za dużo? Na papierze tak, w teorii tak, w kontraktach bardzo dużo, ale fizycznego srebra dostępnego natychmiast w dużych ilościach, bez ruszania ceny, jest dużo mniej niż ludziom się wydaje. I tu dochodzi do COMEX, LBMA i całej tej papierowej machiny, bo przez lata srebro było rynkiem, na którym papier mógłby być większy niż fizyczny metal. Kontrakty, derywaty, pozycje, rolowanie, rozliczenia gotówkowe, wszystko działa pięknie, dopóki większość uczestników nie chce dostawy. Ale co się dzieje, gdy coraz więcej ludzi mówi: nie chcę papieru, chcę metal? Wtedy system zaczyna czeszczeć. Nie musi się zawalić jutro, nie musi być żadnego bankructwa, ale presja rośnie.
A jeśli do presji dochodzi jeszcze geopolityka, to robi się naprawdę ciekawie, bo dziś świat nie jest już jednobiegunowy. Przez dekady centrum finansowe było jedno: dolar, Wall Street, Londyn, zachodnie giełdy, system rozliczeń. Ale BRICS mówi: my też chcemy własnych torów. Nie chodzi o to, że dolar zniknie jutro rano. To jest bajka dla naiwnych. Chodzi o coś innego. Chodzi o stopniowe budowanie równoległego systemu. Systemu, w którym państwa nie muszą rozliczać wszystkiego przez dolara. Systemu, w którym sankcje są mniej skuteczne. Systemu, w którym rezerwy nie są tylko zapisem w cudzym komputerze. Systemu, w którym surowce znowu zaczynają mieć znaczenie monetarne. I tutaj srebro może być niedocenianym elementem układanki, bo złoto już jest drogie, złoto już jest obserwowalne, złoto kupują banki centralne i wszyscy to widzą. Srebro jest bardziej ciche, ale jeżeli srebro zaczyna być traktowane nie tylko tak jako metal przemysłowy, ale jako metal strategiczny, wtedy stara wycena może przestać mieć sens, bo cena srebra przez lata była wyceną rynku, który wierzył, że fizycznego metalu zawsze wystarczy. A co jeśli nie wystarczy? Co jeśli przemysł fotowoltaiczny dalej potrzebuje srebra? Co jeśli technologia dalej potrzebuje srebra? Co jeśli inwestorzy dalej kupują monety i sztabki? Co jeśli fundusze wracają do srebra? I co jeśli do tego dochodzą państwa? Wtedy srebro nie jest tylko inwestycją. Wtedy srebro staje się punktem przecięcia trzech światów: przemysłu, geopolityki i pieniądza. I właśnie dlatego scenariusz BRICS, nawet jeśli dziś jest tylko niepotwierdzoną narracją, warto obserwować. Nie dlatego, że mamy ślepo wierzyć w każdy wyciek z internetu. Nie, kryptofamilia. Tu trzeba być mądrzejszym niż tłum. Nie łykamy wszystkiego, nie panikujemy, nie kupujemy pod emocje, nie wierzymy w magiczne nagłówki typu srebro jutro po $500. Ale też nie śpimy, bo największe ruchy na rynku często zaczynają się wtedy, gdy większość jeszcze się śmieje. Pamiętasz bitcoina za grosze? Pamiętasz złoto, kiedy ludzie mówili, że to relikt przeszłości? Pamiętasz gotówkę, kiedy mówili, że przecież karta wystarczy? System zawsze najpierw wyśmiewa to, co później próbuje kontrolować. Srebro może być dokładnie takim samym przypadkiem. Jeżeli BRICS faktycznie zacznie budować system rozliczeń częściowo oparty o surowce, to srebro może dostać zupełnie nową funkcję. Nie tylko jako metal do paneli słonecznych, nie tylko jako moneta inwestycyjna, ale jako element zabezpieczenia międzynarodowego handlu. I wtedy pytanie nie brzmi, czy srebro jest tanie czy drogie. Pytanie brzmi, ile fizycznego srebra jest naprawdę dostępne. Bo cena na ekranie to jedno, dostępność metalu to drugie. I w kryzysie zawsze wygrywa ten, kto ma coś realnego. Nie obietnice, nie punkt w aplikacji, nie cyfrowy zapis, tylko aktywo, które nie da się dodrukować. Dlatego portfel 33 nie jest o tym, żeby zgadywać cenę jutro rano, żeby zgadywać cenę złota, srebra czy bitcoina. Portfel 33 jest o tym, żeby nie stać nago przed systemem, który kiedy zmieniają zasady gry, bo świat finansowy może wejść w etap, w którym stara mapa przestaje działać. Dolar nadal będzie ważny, banki nadal będą działać, giełdy nadal będą handlować, ale obok tego może powstać coś nowego. Blok państw, które chcą handlować poza dolarem, rezerwy, które nie są tylko papierem, metale, które wracają do centrum gry. I teraz najważniejsze pytanie dla zwykłego człowieka brzmi: czy będziesz czekał, aż powiedzą ci to w telewizji? Bo kiedy temat trafi do głównego nurtu, zwykle najlepsze ceny są już historią. Nie mówię biegnij i kupuj srebro za wszystko. Nie mówię sprzedaj dom i kup monety. Nie mówię uwierz w każdy internetowy dokument. Mówię coś prostszego. Obserwuj srebro poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo jeżeli świat faktycznie idzie w stronę surowcowego resetu, srebro może być jednym z najbardziej niedocenianych elementów tej układanki i może okazać się, że metal, który przez lata leżał w cieniu złota, nagle staje się metalem, którego wszyscy będą potrzebować. Przemysł, inwestorzy, państwa i być może nowy system rozliczeń. I wtedy historia srebra nie będzie już historią taniego metalu,
To będzie historia o tym, jak świat przypomniał sobie, że prawdziwe aktywa nie powstają z kliknięcia myszą. One leżą w ziemi, trzeba je wydobyć, przetopić, przewieźć, zabezpieczyć i nie da się ich stworzyć z powietrza. Dlatego pytanie nie brzmi, czy srebro po $75 było drogie. Pytanie brzmi, co jeśli $75 było tylko etapem przejściowym, zanim rynek zrozumiał, że fizycznego srebra jest mniej niż pokazuje papierowy system. Kryptofamilia, obserwujcie BRICS, obserwujcie Chiny, obserwujcie Indie, obserwujcie zapasy na giełdach, obserwujcie popyt przemysłowy, bo jeśli srebro naprawdę wraca do gry jako metal strategiczny, to największy błąd zwykłego człowieka będzie taki sam jak zawsze. Zauważyć dopiero wtedy, gdy będzie już za późno. I co na koniec? Witajcie w Kryptofamilii.